Witam wszystkich w kolejnym filmie z cyklu Zrób to sam. Dzisiaj taki duży zestaw części, który zaraz otworzę, a urządzenie chyba najbardziej skomplikowane, tak mi się przynajmniej wydaje, z tych, które do tej pory były tutaj w ramach tego cyklu składane, określany jako elektroniczny kalkulator. No może nie będzie to typowy kalkulator, chyba nie o to chodziło. Jest to urządzenie, które ma, weźmy tu instrukcję, oprócz wykonywania kilku podstawowych zadań matematycznych, ma pomagać w zastosowaniach elektronicznych, między innymi widać tutaj kolory na klawiaturze i to umożliwia odczytywanie wartości rezystorów, ich tolerancji i tak dalej. Jest tutaj funkcja pierwsza, czyli prosty kalkulator operacji dziesiętnych. Funkcja druga, obliczanie kodu paskowego z 4 lub z 5 kolorów na rezystorze. Tutaj jest obliczanie rezystora do diody LED. Funkcja czwarta, konwersja pomiędzy liczbami dziesiętnymi i szesnastkowymi. I funkcja piąta, pierwiastek kwadratowy i to koniec. No jest tutaj cała instrukcja, jak to po kolei składać. Wygląda, że urządzenie będzie zasilane z dwóch baterii, które tutaj gdzieś leżały. Na razie mam jedną, tu jest druga. Do tego są klawisze, do klawiszy są nakładki i to jest ta część, którą sobie trzeba ładnie wyciąć równo i to będziemy tutaj pod te nakładki wkładali, bo tak wygląda to urządzenie, jeżeli chodzi o całość po złożeniu. Tutaj mamy tą klawiaturę, sposób składania, czy to rozmiarowo będzie nam pasować. Troszeczkę większe się wydaje, ale zobaczymy, chyba że jeszcze jakaś tu inna jest matryca papierowa z tymi, ale nie widzę. Tutaj jest, już wyciągam, obudowa i w niej są elementy. Jest skręcona, nie? Tak, mamy obudowę, czyli to będzie na samym końcu. Kilka elementów. Nie jest to, jeżeli chodzi o elektronikę, jak widać, skomplikowany układ. Oprawki do baterii, parę rezystorów, złącza pinowe, gdzie pewnie będziemy wyświetlacz do tego wsuwać. Tak, tu jest wyświetlacz LCD standardowy 1602, czyli dwie linie po 16 znaków, dobrze mówię. I cóż więcej tutaj jeszcze? Nic więcej. Opisane mamy, jakie rezystory, jakie złącza, kondensatory, 3 półprzewodniki, to pewnie jakieś tranzystory są albo stabilizatory, zaprogramowany mikrokontroler, obudowa, płytka. I to wszystko. Zobaczymy, jak to będzie działało, jak złożymy. A ja się biorę teraz za składanie tego, czyli lutowanie, tak jak zawsze, które tutaj będziecie widzieli na ekranie w przyspieszonym tempie. Najwięcej pewnie problemów, może nie problemów, a roboty będzie z przylutowaniem tych tutaj przycisków, bo ich jest dosyć dużo. I trzeba je ładnie, równo przylutować. Potem na nie pójdą te nakładki niebieskie, wycięty z papieru wzór klawisza i na to biała nakładka, przepraszam, przezroczysta, która będzie osłaniała, także to się okaże. Czyli części mam tutaj wyjęte, osłonki później, płytka jest, śrubki, którą będziemy przykręcać pewnie do obudowy. Raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczmy, jak to ma być, pewnie coś takiego. I tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, bardzo ładnie wszystko pasuje. Więc ja się biorę za lutowanie na wizji, a Wy sobie będziecie mogli ten proces w przyspieszonym tempie zobaczyć, a później zobaczymy, jak to
skromniutkie, fajniutkie urządzenie będzie nam funkcjonowało i co z niego będzie można wyciągnąć. Jak widać, mamy już zmontowaną płytkę. Była kupa lutowania, problemów wiadomo tutaj specjalnie żadnych nie było. Jest to prosty układ. No cóż, no tak na szybko. Spróbuję teraz włożyć mikrokontroler, żeby tutaj ten układ w ogóle chciał ruszyć. Nóżki trzeba troszeczkę podgiąć, żeby weszło do podstawki. Jednej strony już jest. No jeszcze za mało. Pamiętacie z innych, że wkładanie do podstawek to zawsze jest swego rodzaju sztuka, bo trzeba odpowiednio te nóżki wyprofilować, żeby to weszło. Dobrze. No teraz podłączmy tutaj wyświetlacz LCD. Włożę po bokach dwie baterie. Układ ma tu złącze do podlutowania zewnętrznego zasilania. Nie widzę tutaj, żeby w obudowie czy gdzieś było miejsce na to, bo niestety z tych baterii nie wróżę długiego zasilania, zwłaszcza że prawdopodobnie wyświetlacz będzie podświetlony, także to raczej za długo nie pochodzi. No dobra, wkładam jedną, wkładam drugą, tu trzeba będzie potem podprostować ten wyświetlacz. Dobrze, włożyłem i ten guzik według rysunku klawiatury to jest on. No i zapaliło się coś. Jeszcze tutaj poszczególne funkcje nie działają. Mode, kolor, hex. A jak to wyłączyć? Zasilanie wyłączy się po 30 sekundach nieaktywności. No dobrze, to czekamy na tą nieaktywność. Teraz będę musiał wziąć się za tą precyzyjną robotę i tutaj wycinanie tych. Na razie sobie odetnę jedną partię. No i trzeba to będzie w miarę dokładnie wyciąć. Nigdy w takich robótkach ręcznych, nazwijmy to, z nożyczkami tutaj zbytnio zdolny nie byłem. Więc zobaczę, czy mi się to uda, ale zrobię to już poza
poza kamerą, żeby tu nie zanudzać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wycinanie tych kawałków jest bardzo żmudne. Oczywiście okazały się one troszeczkę większe niż tutaj okienko, tak jak przypuszczałem, no ale weźmy, spróbujmy. Jak widzicie, jeden na wyłączniku już włożyłem. Dobrze. Teraz połóżmy karteczkę z napisem Mode i na to spróbujmy dać przezroczyste okienko. Dosyć ciężko to wchodzi, a krzywo weszło, jak widać. Trzeba jeszcze tutaj raz to zdjąć może. O. No nie jest to takie przyjemne i proste. No, weszło. O, wskoczyło. No, napis się tutaj dopasował, także od biedy przy odrobinie tutaj szczęścia i siły można to założyć. Także ja zakładam pozostałe i za chwilę przejdziemy do krótkiego testu tego kalkulatora. I jak widać, udało się ogarnąć te przyciski, aczkolwiek to chyba była najgorsza część całej tej pracy. Trzeba było je poprzycinać troszeczkę inaczej niż te linie. Nie wszystko tu pięknie wyszło, zwłaszcza ten od pierwiastka, no ale trudno. Dobrze, zobaczmy, zanim jeszcze go włożę w obudowę, na przykład jak tu działa funkcja 2, czyli Color Ring. Tu ustawiamy, ile ma być pasków. Teraz zobaczmy na przykład tu z rozpiski, co mamy podane. Brązowy, czarny, czerwony, czyli dał już nam 1000 ohmów i ostatni gold 5%. Działa. Funkcja różnica napięć tyle. Prąd 20 mA i Enter równa się 250 ohmów rezystor. No taka prosta zabawka. Tutaj dajmy na przykład 23 dziesiętnie, to będzie 17,4 4 5 9 10 a 15 F. No, wszystko się by zgadzało. 255 FF. No, czyli dobrze zmienia. A teraz można odwrotnie, czyli FF EE to jest 238 FF 255 01 1 10 16. No, czyli tutaj to działa. I ostatnie, pierwiastek z 25 równa się 5, pierwiastek z 3 równa się do 3 miejsc po przecinku policzył. Czyli te wszystkie funkcje tutaj sprawdziliśmy. No działa taka zabaweczka. Ja to jeszcze teraz w obudowę włożę. No i w sumie sprzęt, można powiedzieć, gotowy. Na sam koniec wyszło jeszcze to, czego nie zauważyłem w instrukcji składania, co było tutaj pokazane przy wyświetlaczu, że trzeba pod kątem 30 stopni te nóżki przelutować. To poprawiłem, ale nadal złożenie tego jest takim nie lada wyczynem, a składanie będzie potrzebne, jak będziemy baterię wymieniali. No teraz już jakoś weszło. Mam nadzieję, że cała reszta też już mi się uda złożyć, bo baterii niestety przy złożonym tutaj nie włożymy. No troszeczkę to tak też dziwnie zrobione. Trzeba odkręcać 8 śrubek, 2, 4, 6, 8, nawet 9 tutaj mam, żeby odkręcić, żeby wymienić baterię. Także troszeczkę tutaj to jest tak nie do końca przemyślane. No bo tutaj nie damy rady tutaj bokiem tego wyciągnąć, a po złożeniu, jak to zaraz będzie schowane, to niestety już tych baterii nie wyciągniemy. Także idę dalej się męczyć, żeby to do kupy złożyć. Chciałem Wam teraz pokazać moje próby włożenia tego do obudowy, co jest jedną wielką tragedią, bo przyciski nie chcą się ułożyć tak jak powinny. No teraz się
Niestety góra rozpięła, więc urządzenie przestało działać, bo wyszło zasilanie z wyświetlacza. Oczywiście to w niczym nie przeszkadza, bo to się zresetuje. No ale nie mogę dopasować przycisków w te otwory. No, złożenie tego to jest po prostu jakiś koszmar. No, znowu mamy ten efekt tutaj na wyświetlaczu. Każdy klawisz poszedł w inną stronę. Jak wkładam jeden, to następny ucieka. No i tak w sumie nie wiadomo. No, jak puszczę, to od razu wypada. No nie. No tutaj te połączenie, w ten sposób to został wymyślony i włożenie tego tutaj to jest po prostu... No może mam małe zdolności manualne, jeśli chodzi o coś takiego, ale powiem Wam, że na te złożenie tego najwięcej czasu święciłem. No i spróbujmy teraz tutaj jeszcze wpasować w te złącze. Być może gdybym rzeczywiście lepiej dopasował tutaj to wszystko, to by to się udało szybciej złożyć. O, teraz weszło. Dobrze. Nie jest to idealnie. No ale teraz musimy poczekać, czy to nam ruszy. No i jest w tej chwili tak jak trzeba. Że ja to skręcam, bo jakoś tu się udało to złożyć, aczkolwiek nie jest to idealnie. I mamy w końcu całość złożoną. Po włączeniu działa jak trzeba. No i było to chyba jedne z najgorzej mechanicznych do złożenia tutaj zestawów. Może coś źle robiłem, może innym to wychodzi prościej, ale się udało. No niestety, tak jak powiedziałem, tu 4, w środku 4, 8 wkrętów trzeba odkręcić, żeby dostać się do tych baterii. Ile ta bateria pochodzi, nie wiem, także fajna to zabaweczka na chwilę. No oczywiście do rezystorów można wykorzystać, jak ktoś chce, i szczytywać paski, to jest nawet przydatne, ale niestety te zasilanie wypadałoby zrobić tutaj gniazdo i wejście na zasilacz zewnętrzny, jakiś 5V USB albo jakikolwiek inny, bo na tych bateriach to raczej długo nie pochodzi. Dużo cięcia, dużo zabawy mechanicznej, takiej łupniczej, powiedzmy wycinalkowej, żeby to w ogóle udało się złożyć. Ale jest, działa, można używać. Jeszcze dodam tylko, że zostały 2 śrubki i 2 rezystory. Były w nadmiarze, nie zgadzały się z tym, co jest podane w instrukcji. To tyle, dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania, lajkowania, kontakt ze mną poprzez mail, Messenger, Telegram, Instagram i profil na Facebooku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do innych moich filmów.